Then I suddenly remembered. There is a piece of reef in my fucking home. Cześć moi drodzy! Dzisiaj w troszeczkę innym wydaniu. Dzisiaj będziemy mieć troszkę bardziej praktyczny odcineczek i chcę Wam pokazać parę kwestii, a w zasadzie taką moją rutynę, jeśli chodzi o testy akwariowe. To nie jest żadna reklama, ja używam Saliferta, bo się tak przyzwyczaiłem. Tu macie od Colombo. Tutaj jest też płyn referencyjny, który będziemy używać od Modern Reef. Chcę też powiedzieć o testach ICP, ale jakby tutaj nic nie jest sponsorowane. Pokazuję Wam po prostu rzeczy, których używam. Możecie używać każdych innych rzeczy. W zasadzie zasada będzie podobna. Chciałbym dzisiaj Wam po prostu pokazać w miarę dokładnie niektóre testy, jak robię w szczegółach, co po kolei, na co zwracać uwagę, przynajmniej według mnie, jeśli chodzi o dokładność przy robieniu takich testów. No i dzisiaj sobie zrobimy wersję rozszerzoną, a mianowicie najpierw zaczniemy sobie od kalibracji przy pomocy takiego płynu referencyjnego, od kalibracji tych testów chemicznych. Będzie to polegało po prostu na tym, że najpierw sobie zmierzymy, sprawdzimy, przykładowo mamy tutaj taki parametr jak KH w tym płynie referencyjnym i wiemy, że on ma wynosić 7,77 dkH. No i następnie weźmiemy nasz test, który już chwilę ma, to jest, nie pamiętam z kiedy to jest dokładnie, ale jest ważny do 2029 roku. Jest już troszkę używany. Natomiast wykonamy sobie test, pomiar właśnie tego płynu referencyjnego przy pomocy tego testu. I ta rozbieżność, która nam wyjdzie, przysłuży się nam do obliczenia współczynnika kalibracji. Ten współczynnik sobie po prostu zapiszemy i z takim współczynnikiem będę robił dalej testy. Warto sobie taki płyn skombinować. Nie ma takich rzeczy zbyt wiele na rynku. Myślę też o tym, żeby spróbować spreparować samodzielnie taki płyn, żeby te testy nasze były jak najbardziej miarodajne i dokładne, bo takie rzeczy po prostu w zależności od partii różnią się wynikami. Fajnie jak one osiągają stałe wyniki, w sensie jak je testujecie, to one cały czas z taką samą dokładnością mierzą, natomiast musicie wiedzieć, że one różnią się od siebie wynikami. Już wiele razy się na to złapałem. I ostatecznym potwierdzeniem takiego dobrego skalibrowania tego lub złego zrobimy przy pomocy testu ICP. Taki teścik sobie zrobimy w przyszłym tygodniu. I dodam też o tym dodatkowo materiał właśnie, jak te wyniki ICP nam wyjdą. Oczywiście możecie używać takich testów, nie musicie. Ja ich używam, bo są proste. W tym momencie, kiedy mam stabilny zbiornik, to testy robię raz na 2 tygodnie. Czasem mi się zdarza raz na miesiąc, chociaż uważam, że to już jest dużo za rzadko. Ale zwłaszcza na początku takie testy powinniście robić. Kiedy nie testujecie co 2 tygodnie ICP, oczywiście ktoś może. Taki test kosztuje teraz około 180 zł. No ale myślę, że nie o to w tym chodzi, żeby wydawać 350 zł miesięcznie na testy ICP. Tylko żeby mieć to pod kontrolą w taki efektywny cenowo też sposób. Oczywiście jest wiele mierników, różnych elektronicznych tych rzeczy, które także są fajne i możecie ich używać. Natomiast dzisiaj się skupiamy stricte na takich klasycznych testach chemicznych. No dzisiaj widzicie w wydaniu salifertowym, ale tak jak mówię, nie sugerujcie się firmą, ja tutaj nikogo nie reklamuję. Pokazuję tylko i wyłącznie swój workflow. A więc zaczynajmy. A więc tak, weźmiemy sobie, niech będzie już to KH na początek. Tutaj mamy 7,77. Tyle deklaruje producent, że tutaj mamy mieć. Ok? Więc teraz te ściki sobie przerzucimy na boczek, żeby nam tutaj nie zaciemniały obrazu sytuacji. Ok. I tak, puszczmy sobie tego Saliferta. Pokażę Wam szczegółowo, jak ja to robię, od czego zaczynam. No, jak wyciągam taki test, to instrukcję już w zasadzie znam na pamięć. Strzykaweczka, 2 odczynniki.
Warto sobie je po prostu zawsze wymieszać na początku. Mieszamy sobie, mieszamy. Wiecie, w miarę w granicach rozsądku po prostu to trzeba zrobić. Zawsze starajcie się szczelnie je zakręcać po prostu. Dobra. No i co? Mierzymy sobie dokładność tego testu i zapiszemy sobie współczynniki kalibracji. Obliczymy sobie je, więc tak. Nie będę mówił, jak się robi ten test dokładnie, bo to nie o to chodzi. Natomiast odmierzymy sobie tyle płynu, ile tutaj zaleca instrukcja do właśnie tego testu KH. Ok. Dobra. Przelejemy sobie troszeczkę tutaj tego płynu. Ok. Byłem tutaj czymś w sumie chciał sobie go przykryć, żeby nam tutaj nie odparowywał. Wiecie co, myślę, że mogę być przewrażliwiony na tym punkcie. Zrobimy sobie taki prowizoryczny kapelusik z tej folii aluminiowej. Podstawowa rzecz, wiecie co, to są bardzo małe dawki tych substancji, więc jakiekolwiek odparowanie, kropla w tą czy w tamtą niestety będzie robić różnicę, więc wszystko przyłożycie się, będziecie dbali o higienę tutaj tego wszystkiego, to będzie to miało sens. Także dobra, zaciągniemy sobie tego płynu, tyle co trzeba. Okej. Wiecie co, słuchajcie, ja mam chyba, nie mam zbyt czystej tej szczkaweczki. Ja ją chyba, zanim będziemy kontynuować, przepłuczę sobie w wodzie RO. Okej, jestem. Przyniosłem sobie od razu troszeczkę ręcznika papierowego. Jak wam wspomniałem, istotne jest to teraz, żebyśmy mieli jak najczystszy ten płyn referencyjny, który będziemy mierzyć. Okay. Nic nam tutaj go nie zaczyściło, czy jakaś sól z poprzedniego mierzenia na strzykawce. To wszystko jest niestety istotne. Ok. To sobie zakryjemy moim wspaniałym wieczkiem i robimy teścik. Co? Przejdziemy do drugiego odczynnika i sprawdzimy, co nam pokaże. Oczywiście, jeśli robicie taką kalibrację, chcecie być turbo dokładni, żeby te wyniki były jak najbardziej rzetelne, możecie ten test parę razy powtórzyć i wybrać jakąś średnią. Ja się ograniczę do jednej próby na razie. Dobra. No i jedziemy sobie z koksem, aż całość tutaj nam ładnie zmieni kolor. Co? Podłożę sobie biały ręcznik. Wtedy lepiej widzę ten kolor w tej próbówce na tym białym tle. Słuchajcie, ja mam taką zasadę, że dozuję ten odczynnik drugi do momentu, aż ten kolor jest taki żywo-różowy, wręcz troszeczkę wpadający w pomarańcz. To jest taki mój punkt graniczny. Też może oczywiście przestać dozować w momencie, kiedy już widzi, że ten kolor zmieni na fioletowy. Ważne, żeby mniej więcej trzymać się tej samej procedury. Myślę, że jest gotowe. Odczytujemy sobie, jak to tutaj wygląda. Jest dokładnie 0,5. Jest dokładnie 0,5. I to, słuchajcie, no to jest hardcore, ale 0,5 oznacza 7,7. Dokładnie tyle, co w tym płynie referencyjnym. Czyli tak naprawdę nie obliczymy współczynnika kalibracji na ten moment, bo mamy wynik praktycznie identyczny jak z... Dobrze, nie brałem tutaj tego odczynnika. Tutaj go zdaję. Ale wygląda na to, że nasz test KH, którego używam już
dobry rok. Jest dobrze skalibrowany. Szok w sumie. Dobra. No to go sobie zostawimy. Przejdziemy do innego testu. To sobie odłożymy tutaj, żeby nam tutaj to nie przeszkadzało. Szczykaweczka. Dobra, czekajcie, co ja tutaj mam w tym płynie za parametry, które mogę kalibrować. Mogę kalibrować, może ja powiem Wam po prostu też dla Waszej informacji. Mamy zasolenie, mamy KH, magnez, wapń, potas, brom, stront, bor, fluor, krzem, jod i żelazo. Spoko. Nie mamy NO3 i PO4. Co ja mogę powiedzieć na temat tych NO3 i PO4? Bardzo ciężko jest, przynajmniej tak na zdrowy rozum, próbować kalibrować po takim płynie referencyjnym NO3 i PO4. Musimy liczyć troszeczkę na to, że faktycznie mamy dobry test lub potwierdzimy go w jakiś sposób z ICP. A o co chodzi? NO3 i PO4 to są organiczne, to są azotany i fosforany potrzebne do procesów metabolicznych bakterii. Jeśli używacie takiego płynu referencyjnego, jeśli nie wiecie w jakich sterylnych warunkach on był skomponowany, ale możecie się domyślać, że nawet garstka bakterii, jeśli się przedostanie do takiego płynu, ona zacznie rozkładać te azotany i fosforany i po pewnym czasie one po prostu ulecą do powietrza lub staną się niewykrywalne i faktycznie nie będziecie w stanie kalibrować. Więc jeśli chodzi o płyny referencyjne, z dystansem bym podchodził do takich, w których macie NO3 i PO4 po prostu. Ale tutaj nie mamy. Tutaj mamy takie składniki, które w zasadzie chemicznie powinny dość stabilnie się utrzymywać w takiej buteleczce. W ogóle z kiedy to jest produkcja. Wydaje mi się, że to jest początek 12 stycznia 2025. Chyba tak. To jest też nie najświeższa produkcja. Dobra, to przekalibrujmy sobie wobec tego magnez i wapń. Także może wiedzieć coś ciekawego. Weźmy na pierwszy rzut to CA, proszę. Okej. Tak samo przetrzepcie to tutaj troszeczkę to pomieszajcie, bez przesady. Tutaj się nam przydadzą łyżeczki, których już mam taką fajną kolekcję. Okej, to samo, nie? Nabieramy tyle płynu, ile trzeba, a następnie mierzymy naszym testem i sprawdzamy, czy wynik zgadza się z tym wynikiem tutaj, lub o ile się nie zgadza. Jeśli się nie zgadza, to wtedy policzymy sobie ten współczynnik referencyjny, kalibracyjny. Okay. Będziemy sobie robić taki, tak idzie dalej. Procedurka, tak jak mówiłem, ja nie tłumaczę, jak te testy robić, ja Wam tylko pokazuję takie szczegóły praktyczne, które według mnie są istotne. I też jak nabieracie, to czynniki tymi swoimi łyżeczkami też starajcie się zawsze mniej więcej tyle samo nabierać, tak żebyście mieli punkt odniesienia, a nie zawsze raz bierzecie kopiasto, raz płasko. Ja może pokażę z bliska. Już tutaj będzie widać, dobrze. No to wygląda mniej więcej tak. Się staram zawsze płaską łyżeczkę brać, żeby było to mniej więcej tak. I dobra, słuchajcie, i kontynuujemy sobie. Co, wsypujemy tą łyżeczkę. Następnie idzie drugi odczynnik. Ostatnio udało mi się usystematyzować, ustabilizować CA. Chociaż nie wiem, taki odczyt miałem albo za dużo, albo za mało. Nie byłem w stanie tego ustabilizować, ale ostatnio jest lepiej. Okej. Chwileczkę to mieszamy i zaraz sprawdzimy, jaki wynik da nam ten test. To jest też już chwilę używany test. Nie powiem jak długo, ale jest go mniej niż pół, jeśli chodzi o odczynniki. A ja robię testy raz na 2-3 tygodnie ostatnio. Więc jeśli tu jest 50 do 100 testów, jak deklaruje opakowanie, to jest to dość stary test.
Ale kurde, jestem zaskoczony tym KH, że to wyszło praktycznie dokładnie tak jak pokazuje producent idealnie. To jest potrzeby kalibracji, fajnie. KH bardzo ważne. A test jest bardzo tani, 33 zł, więc spoko bardzo. Dobra. Jedziemy dalej. Troszeczkę więcej tych kropelek damy. Scala jest tak, że można szybko przesadzić. Jak nie dodajecie pojedynczo tych kropli, to możecie dodać jedną za dużo czasem. Tak jak możliwe, że ja teraz nie. Jeszcze się nie zmienia kolor, ale dodajemy już po jednej kropli. Mam tak źle mi się trochę światło odbija, ale idziemy w stronę niebieskiego. Myślę, że to jest finish. Jest praktycznie. Nie ma już tego odcienia różowego. Ok, mamy ładny niebieski kolor. I tutaj 0,2, co odpowiada 400 ppm. Co nam pokaże tutaj? Słuchajcie, no myślę, że można uznać to za błąd pomiarowy. Tutaj też jakby rozdzielczość tych wyników jest co 10 ppm, jeśli chodzi o stężenie. Producent deklaruje 403 mg na litr, a my mamy według pomiaru 400, więc no słuchajcie, no nie będę teraz mierzył współczynnika kalibracyjnego. Musiałbym powtórzyć test z 10 razy, wybrać średnią, ale myślę, że jesteśmy bardzo blisko tego, co pokazuje ten płyn kalibracyjny tutaj na opakowaniu, więc no kolejne zaskoczenie. No i teraz, tak że powiem, możecie się schować, co piszecie te komentarze u mnie na kanale, że takie testy są po 3 miesiącach do wyrzucenia. Rok albo więcej używania i identycznie jak płyn kalibracyjny. Słuchajcie, a ja oczywiście się nie cieszę za wcześnie, bo jeszcze będziemy robić test ICP, który ostatecznie nam potwierdzi w przyszłym tygodniu, ile mamy tych rzeczy. Ja też zawsze bardzo z dystansem podchodzę nawet do testów ICP. Nigdy nie jest tak, że macie idealnie 100% pewności, że wszystko zostało idealnie przeprowadzone. No aczkolwiek fajnie by było, gdyby tak było, nie? Kurde, to nie jest ten. Zlejemy sobie ten odczynnik ze strzykawki. O kurde, drugi test i nie musimy obliczać współczynnika kalibracji. Jeszcze raz powtarzam, to nie jest żadna reklama. Bardzo bym się ucieszył, gdyby ktoś mi płacił za robienie tych filmików. Póki co się to nie wydarzyło. Ja robię to dla Was i dla fanów, żeby Wam pokazać coś ciekawego, coś oczywiście też coś nauczyli z tego, co ja już doświadczyłem, co się Wam może przydać, nie? Dobra, jedziemy dalej. Może magnes. Może magnes złapiemy na gorącym uczynku. Może magnesik jest nieskalibrowany i pokazuje nam bzdury. Okej. Idziemy sobie do magnesiku. Tutaj jest zawsze opisane, żeby zwłaszcza ten współczynnik, ten odczynnik pierwszy tutaj dość mocno wymieszać. No jak sobie mieszamy, to mogę jeszcze powiedzieć Wam tak. Ja tutaj mam cały zestaw takich już półweczek zużytych. Jak ja je czyszczę? Zawsze je przepłukuję wodą z kranu. Używam też takiej szczoteczki, którą gdzieś tutaj mam, ale nie będę Wam pokazywał. Taki czyścik do próbówek sobie kupiłem. I zawsze staram się też od razu suszyć takie rzeczy, bo jeśli zostawicie wodę, nawet kropelkę w takiej próbówce, ona zaschnie. W tym osadzie twardym może być, wiecie, wszystko, magnes, krzem i tak dalej. I takie rzeczy, tak jak Wam mówiłem, to jest mililitr, 2 lejecie do tego. Więc jeśli tutaj zostanie jakaś kropelka po jakimś niedomyciu czy coś w tym stylu, no to Wam generalnie rozwalić może wyniki albo zmniejszyć dokładność. Więc warto o to dbać, bo to nie jest duży wysiłek, a słuchajcie, no ja liczyłem to w kosztach, jeśli chodzi o odcinek, gdzie prezentuję swoje akwarium i koszta. Link w opisie, bardzo polecam sobie zobaczyć. Tam prezentuję sprzęt i ile mnie to kosztuje na miesiąc, na rok i tak dalej. No i tam były koszty takie rzędu, wiecie, 5-10 zł, jeśli chodzi o same testy chemiczne, ale kiedy ja tak sobie pomyślę, ile ja testuję, to myślę, że to może być nawet mniej.
Więc 2 testy ACP za 360 zł versus 5 zł w taki sposób miesięcznie. Uważam, że warto zaoszczędzić. Dobra. Kurde, wracaj tu. Dobra. Jestem. Okej, to testujemy sobie ten magnesik. Będę w szoku, jeśli wyjdzie mi znowu poprawnie. Jeśli chodzi o magnesu praktycznie w ogóle nie dozuję, mimo że mam podłączony dozownik automatyczny do KH, do CA i do MG między innymi, ale mam cały czas za wysokie wartości już od 2 lat praktycznie i nie dozuję MG. Albo mam tak małe zużycie, a dozowałem dużo na początku, regularnie. W pewnym momencie zawsze mi na testach wychodziło więcej niż chciałbym mieć. Powyżej 1500 ppm nie dozuję się w ogóle. Może Wy mi pomożecie rozwiązać tę zagadkę. Ja obstawiam, że magnes mi się zakumulował w skałach, też w uszlach, może ślimaków i tak dalej. I ten magnes gdzieś jest w jakiejś równowadze, albo to, co przy podmianach się uzupełnia, jest po prostu wystarczające, ale kompletnie magnesu nie dozuje, natomiast jest on cały czas za wysoki. To jest dla mnie ciekawe, a obsada koralowcowa jest u mnie, uważam, gęsta, nie? Jak na moje małe akwarium. Do tego też link w opisie. Ale dobra, nie gadając, zrobię ten test. Taka kolejna uwaga. Dozujecie te kropelki, upewnijcie się, że nie wypruwacie z tą kropelką jakiegoś bańki powietrznej. Czasem może być tak, że Wam się coś pompuje, a się okazuje, że to stryknie i wpadnie Wam coś, ale to było w większości powietrze. Więc czasem, jak nie jesteście pewni, warto tą pierwszą kroplę gdzieś na ręcznik papierowy skroplić, żeby potem już Wam szły pełne krople. Bo przy tej ilości substancji, którą używacie, dokładność co do kropli jest kluczowa. Ok, drugi odczynnik. Mamy nasz magnesik. Tutaj praktycznie całą strzykawkę od razu mogę sobie wrzucić, bo rozdzielczość pomiarowa tego testu jest od 0 do 1500, a ja mam powyżej 1500. Więc jak myślicie, jak ja to zmierzę? O! Coś nam tu zmieniło kolor, trochę za szybko. Zapomniałem, że to nie jest woda morska z akwarium mojego. No, jest taki fioletowo-niebieski, czyli na szczęście nie przesadziliśmy. Dałem jedną kroplę. No i roztwór jest całkiem niebieski teraz już. Słuchajcie. Jakoś chyba tak niezbyt dokładnie to pomierzyliśmy, ale dobra. Mniej więcej wiem. I co nam tutaj mówią? Mówią nam, że powinno być, tak mi się wydaje, między 1260 a 1275. A co nam tutaj mówią nasi panowie? 1244. Słuchajcie, 1244. W momencie, kiedy płyn dość mocno z fioletowego zmienił barwę na taką całkowicie niebieską, więc myślę, że w miarę dokładnie to zmierzyliśmy. Ja sobie tutaj jeszcze to pomierzę jeszcze raz, ale Was nie będę zanudzał. Ale tutaj już mamy kandydata na podliczenie sobie współczynnika kalibracyjnego, a więc tak, weźmy tą średnią wartość, albo nawet tą niższą, 1260 odczytaliśmy z testu, a na opakowaniu jest 1244. Jaki współczynnik kalibracyjny nam to daje? Kalkulatorze, pokaż się. Więc tak, mamy na teście więcej niż w rzeczywistości, czyli ten współczynnik musi być negatywny, czyli dzielimy sobie 1244 podzielone na 1260 ppm. No ten współczynnik kalibracyjny wychodzi 0,98, w zaokrągleniu do góry 0,99, czyli no nie jest to zbyt dużo, ale coś możemy tam już sobie obliczyć, więc
Myślę, że tak 0,985 można by było sobie taki współczynnik zapisać. I o co chodzi z tym współczynnikiem kalibracyjnym? Zawsze taki współczynnik po prostu używacie do przeliczenia ostatecznego wyniku, czyli jeśli mierzycie sobie, ile Wam wyszło z tej wody morskiej Waszej z akwarium, na przykład 1260 ppm Wam pokaże test, mnożycie razy 0,985, tak jak mi wyszło na przykład. No i ten wynik to jest właściwy wynik. Jeśli używacie oczywiście temu płynowi referencyjnemu, ale gdyby tak było, że jest on dokładny, to właśnie tak, liczymy te współczynniki kalibracyjne. Co jeszcze możemy dzisiaj zrobić, jeśli chodzi o kalibrację? Słuchajcie, ja nie wiem, czy J nam pokazuje w ppm-ach, zaraz to sprawdzę. Weźmy sobie ten nowy teścik. Ja sobie tylko zobaczę szybko, w jakiej on jednostce mi pokazuje z tego kolumnu ten J. Żebyśmy wiedzieli, czy w ogóle jest sens to mierzyć. Od 0 do 1,1 mg na litr, a tutaj mamy 57,13 mikrograma. Zróbmy sobie test. Okay. Mamy to wymieszane ładnie. Taki złoty kolor a la mocz wytworzył tego płynu. Ok, ten teścik trwa 20 minut, więc do wyników wrócimy później. Minęło te 20 minutek. Zdejmiamy okularki. W tym świetle to sprawdzimy. W miarę sprawdzimy. Chociaż kurde, to musi być rozproszone światło. Okej, moi drodzy, no i tak jak myślałem, zupełnie inny odcień w białym świetle. To jest kluczowe właśnie, to co Wam mówiłem. Tutaj powinniśmy mieć 0,57 mikrograma, a według tego testu mamy około 0,6. 0,57 to jest tak jakby 0,057, my mamy około 0,6, czyli mamy więcej. I bym powiedział, że nawet tak w kierunku troszkę 0,65. Przyjmijmy sobie 0,65, że jest to wynik. W oparciu o to 0,65 współczynnik kalibracji, moi drodzy, już Wam mówię ile wyjdzie. No i tutaj już taki wychodzi konkretny ten współczynnik kalibracji. Powinniśmy wychodzić 0,87. Więc jeśli dobrze jest zmierzone, to jest troszeczkę jaśniej niż 0,6, to wzięliśmy 0,65. To by nam mówiło, że współczynnik kalibracji to 0,87, czyli bardzo dużo, praktycznie 13% mniej niż inny wynik niż tutaj na tym płynie referencyjnym. No i dobrze, jest to ciekawa informacja. Nie jest to zbyt duża rozbieżność, natomiast no, wynik jest dość taki niepewny. I co zrobimy teraz? Tak jak mówiłem, wyślemy sobie próbkę do ICP i porównamy sobie to. Ja Wam też zaprezentuję te testy, wyniki, to będzie ciekawy materiał może. Mówimy sobie je. Natomiast no, sprawdzimy, jaki współczynnik kalibracji wyjdzie na podstawie testu ICP. I będziemy mieli tak naprawdę 3 punkty odniesienia dla tego testu. To tyle, jeśli chodzi o J. Dobra, moi drodzy, troszkę sobie tu posprzątaliśmy. Zanim doczekamy się wyników jodu, możemy sobie zrobić tak, zmierzymy sobie pH, zmierzymy sobie ten fosforek, zmierzymy sobie NO3, zmierzymy sobie też zasolenie, wam dać taką pełną informację. Ja na koniec tego filmu świetlę Wam jeszcze raz wyniki wszystkich testów z dzisiaj, żebyście sobie zobaczyli, czy wszystko to, co dzisiaj mierzyliśmy, to ja sobie potem zmierzę jeszcze, jeśli chodzi o wodę morską. No bo teraz mierzyliśmy i kalibrowaliśmy testy przy pomocy tego płynu referencyjnego, więc to nie są wyniki mojej wody, a jedynie wyniki na podstawie płynu referencyjnego. Więc słuchajcie, te testy NO3, PO4 i pH zmierzymy sobie już przy pomocy mojej wody morskiej. Po 1 ml jak coś wody.
zróbmy na ślepo. Wiecie, to jest chemia, to ulega zmianom. Żeby to wszystko było jednolite, tak jak w zbiorniku, w akwarium waszym. Cały czas musi być ruch, zmiana. Zmiana jest dobra. Bez zmienności rośnie wam pleśń, azotany wam idą do góry, amoniak produkujecie w waszym akwarium. Nie chodzi o to, żeby zrobić gorzenie z waszego akwarium, tylko rifę koralową, nie? Pokażę to jeszcze raz z bliska na kamerze, jak nabieram łyżeczkę tegoż oto proszku, który trochę jest jak mąka ziemniaczana i producent poleca, żeby ją dociskać do ścianki. Ja wam to może pokażę. To już było dociśnięte o ściankę. Ja sobie to następnie zrobię w ten sposób, że to co tu jest sobie wyrównam tutaj, żeby mieć totalnie płaską łyżeczkę. Gdzie to jest? Tutaj jest w miarę płaska. Tak to mniej więcej u mnie właśnie wygląda. No i wrzucamy sobie to tutaj. Tyle, nie? Co, moi drodzy? I teraz potrzebujemy 3 minuty 30 sobie odmierzyć. Nie będę was zanudzał, ale kazał wam czekać te 3 minuty. Broń Boże! Kolejny taki tip, który mi do głowy przychodzi. Jak wam się coś sypnęło tak, że wam ten proszek gdzieś spadł na ścianki, to jeśli możecie, to go tam opłuczcie tak, żeby on wpadł do roztworu. A jeśli dużo wam tego spadło na ścianki gdzieś tu na górze, coś wam się nie udało, po prostu powtórzcie ten test. Nie róbcie z siebie idiotów i nie uczcie się, że wam coś wyjdzie dokładnie, jeśli przy takich małych ilościach, gdzie szczypty i krople mają znaczenie, że wam wyjdzie dokładnie. Wyjdzie wam gówno, nie? Więc tutaj czekamy, a w międzyczasie zrobimy sobie PO4, teścik bardzo ważny. Tutaj te odczynniki weźmiemy. NO3 tutaj, żeby nam się to nic nie mieszało. Okej. I tutaj potrzebujemy 10 ml wody. Słuchajcie, ja sobie wezmę szczykaweczkę, nabiorę i wracam do was. Witam was z powrotem. Woda nabrana. Zrobimy test. Tutaj nie trzeba czekać na wynik, tylko od razu można odczytać po rozmieszaniu. Kolejna porada, słuchajcie, która mi przychodzi do głowy. Jeśli wasze testy zależą od koloru, czyli robicie tą reakcję titracji i wychodzi wam jakiś kolor, który musicie, który jest za was wartością wyjściową lub momentem, w którym coś próbujecie kończyć, dosować lub potem mierzycie, porównując kolor właśnie z taką kartką na przykład, to starajcie się zawsze robić to w tym samym świetle, bo lampa lampie nierówna, macie różne odcienie tych lamp. Uwierzcie mi, że miałem bardzo rozbieżne wyniki w zależności od tego, w jakim świetle stałem. Tutaj mamy taką lampę w miarę białą, ale tak naprawdę wydaje mi się, że im bielsza, tym lepsza. I wręcz ściągnę sobie swoje okulary, które mają filtr światła i są żółte i po prostu, żeby idealnie widzieć, jak to wygląda. Jest ten sam problem co zawsze, czyli że światło robi mi cień. Okej, wróciłem i słuchajcie, wynik jest taki, jak się spodziewałem, czyli nie jest 0, ale jest poniżej 0,03 ppm, więc zakładam, że to jest dobry wynik. Okej, to zostaje tu, to tu. Myślę, że minęło już tyle czasu, co trzeba. Pokażcie mi to. Tak, jak najbardziej. Czytujemy NO3. Nie miałem takiego doświadczenia, że on jeśli stoi długo, to bardzo zmienia kolor, ale wylało się, ale warto od razu odczytać wynik
kiedy producent mówi, że to już jest ten czas. Dobra, słuchajcie, wróciłem. Wynik jest taki, jak się spodziewałem i mnie zadowala. Jest około 2 ppm. Któryś pomiar z kolei już jest dokładnie tak samo, co mnie bardzo cieszy. Okej, słuchajcie. Zostało nam jeszcze pH. Zróbmy sobie to pH. Okej. To jest nowy teścik. Niestety ten płyn nie ma pH, więc skonfrontujemy wyniki tego zestawu testowego z pomocą ICP. Tam chyba było pH w zestawie. I co? Mała pigułeczka, zawsze spoko. O, dawno pH nie robiłem, muszę sobie sprawdzić. A tutaj jest instrukcja odczytywania. 5 ml wody, doda 6 kropli reagentu pH. Miesza z fiolką przez 10 sekund. Porównać kolor z skalą barwną, patrząc przez bok fiolki. Jestem, moi drodzy, 5 ml zaczerpnięte. Uwierzcie mi, że zaczerpnięte z akwarium. Dobra. Otwieramy. Unboxing testu pH. Ja miałem mieszane uczucia do tego testu, ale go kupiłem znowu, bo jest tani. Ale zawsze miałem problem z tymi kolorami na tej skali barwnej. Ponieważ albo byłem bardzo niebieski, albo całkiem taki żółto-zielony. I czasem bardzo ciężko mi było rozróżnić, ale może ten będzie lepszy. Dobra, 6. No i słuchajcie, co mogę powiedzieć? Ten odcień nijak się ma za bardzo do tych kolorów, które tu są, ale na pewno jest ciemniejszy niż 8.15, ale raczej nie ciemniejszy niż 8.3, więc 8.2 to jest pH obecnie i w sumie zajebiście. pH powyżej 8, o spokojnie. Słuchajcie, o kurde! To jest tyle z testu. Słuchajcie, to jest to, co Wam chciałem dzisiaj pokazać. Kilka takich rzeczy technicznych, bardziej jeśli chodzi o robienie testów. O tą kalibrację. Pamiętajcie, że to jest bardzo ważne, jeśli chcecie mieć stałość, jeśli chodzi o wyniki. Taki płyn kosztuje 80-90 zł. Uważam, że dużo za dużo. Ale przy tym, jakbyście mieli robić testy ICP co chwilę, to jest to dobry deal, żeby sobie pokalibrować te najważniejsze testy na tyle, na ile się da. Też zwróćcie uwagę, kiedy kupujecie na przykład nowy zestaw i warto sobie, widzicie, że się Wam kończy zestaw, kupcie sobie już nowy, zróbcie test jednocześnie tej samej wody nowym i starym testem. I to Wam też da pewien obraz tego, czy przypadkiem nie rozjeżdżaliście się gdzieś, jeśli chodzi o wyniki. Polecam te płyny kalibracyjne. Może mi się uda zrobić swój, też może nagram wtedy o tym materiał. Cudownie by było kalibrować wszystkie testy, jakie tutaj mam. Tutaj jeszcze mam SI, krzemik, który też będę sobie chciał skalibrować chyba. Tak by wypadało, więc to też dołączę ten test na krzem do ogólnego tutaj zestawu i Wam pokażę, czy kalibrowaliśmy dzisiaj, czy nie. No i jeśli robicie test ICP, no to wykorzystajcie to również do kalibracji, czyli róbcie sobie testy waszymi testami chemicznymi wszystkimi. Nabierzcie próbkę, wyślijcie dokładnie tą samą próbkę wody do laboratorium. No i to Wam też da pewien ogląd. Myślę, że możecie sobie też tak policzyć Wasze współczynniki kalibracji niektórych rzeczy. Na pewno nie zaszkodzi i będziecie mieli taką względną pewność, że mierzycie dobrze. Ale na nic się to wszystko zda, jeśli będziecie te testy robić niedokładnie, nie będziecie domywać tych probówek, kiedy coś Wam się tam chlapnie, mniej lub gorzej, będziecie używać różnego światła, nie będziecie mieć tego punktu orientacyjnego
punktu odniesienia do waszych testów. Na początku oczywiście, jeśli jeszcze nie zaczęliście waszej przygody do końca z akwarystyką lub dopiero startujecie, no to nie macie też takiej biegłości, nie wiecie tego, ale to są takie rzeczy, z których się nauczycie w czasie i na pewno jeśli będziecie dążyć do tej dokładności, będziecie mieli w głowie te rzeczy, o których mówiłem, to na pewno będziecie oscylować w okolicach poprawnych wyników, co przełoży się na jakość tego, jak zarządzacie swoim akwarium, no bo de facto po to robimy wszystko, żeby te testy pomagały Wam dobierać dawki na pompie dozującej, sprawdzać, czy nie macie wody zanieczyszczonej i tak dalej. Po to wszystko robimy, żeby kontrolować, a zwłaszcza na początku, gdy startujecie zbiornik, to takie rzeczy są kluczowe, czyli właśnie to, żeby te rzeczy mierzyć bardzo często. Przykładowo, kiedy startujecie nową pompę dozującą, która nie ma żadnego czujnika, tylko po prostu dozuje ilościowo, czyli tyle ile zadacie, tyle ona dozuje, no to słuchajcie, nie wiecie, czy ta dawka na pompie Wam będzie cały czas nabudowywać pewien parametr, czy macie niedobór, że tak powiem, tego składnika i dozujecie mniej niż Wasze akwarium zużywa. Więc żeby to wszystko zbalansować, to czasem trzeba robić te testy nawet codziennie. I warto robić sobie tak na przykład 3 dni pod rząd, nie? Jeśli startujecie nową pompę dozującą, robicie 3 dni pod rząd i patrzycie, czy ten parametr Wam rośnie, czy maleje, czyli jest na tym samym poziomie. I tak sobie określacie dawkę. Często jest tak, że to na jakiś czas Wam wystarczy. Ja średnio zmieniam coś na pompie dozującej raz na 2 miesiące, 3. Czasem bardziej myślę, że to nie wynika nawet ze zmiany zużycia tych składników w akwarium, a bardziej z tego, że ten płyn, który używam do dozowania, po prostu zmienia jakoś swoje właściwości. Może ten gęstszy stan się zbiera gdzieś na dnie butelki i dozuje troszeczkę inaczej. Może być różnie. W każdym razie jest to kluczowe. Z tego też powodu warto te testy robić dokładnie i na początku zwłaszcza często. Możecie używać takich testów, możecie używać testów elektronicznych. Zakładam, że te testy elektroniczne też w jakiś sposób się kalibruje i tak samo możecie potwierdzać dokładność tych testów przy pomocy ICP, które ja robię tak raz na pół roku, powiedzmy średnio. No. Czasem rzadziej, ale generalnie staram się raz na te pół roku zrobić test tej wody. Dobra, to był taki dzisiaj odcinaczek troszeczkę inny, w troszeczkę innym wydaniu, taki bardziej praktyczny. Mam nadzieję, że czegoś fajnego się nauczyliście, ale ode mnie na dzisiaj to wszystko. Dzięki i zapraszam następnym razem. Cześć!